Kiedy patrzę na pasterzy z 2 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, myślę sobie o 3 rzeczach. Pierwsza rzecz to objawienie, druga świadectwo i trzecia uwielbienie. Najważniejszą rzeczą jest to, że Bóg cały czas chce nam się objawiać, że cały czas daje nam siebie. Problem w tym, żeby to objawienie przyjąć, żeby być na tyle wrażliwym, na tyle czujnym, żeby tego Boga w naszym życiu dostrzec. Bo niestety nie zawsze będzie tak, że pojawi się anioł i powie nam, co mamy robić. Pamiętam, jak w wieku nastoletnim przeżywałem wiele trudności i dylematów i właśnie wyobrażałem sobie w ten sposób idealną interwencję Boga w moim życiu. Prosiłem Boga, żeby zesłał anioła, no bo w innym przypadku jak mam rozpoznać Jego wolę? Przecież to jest wszystko nieoczywiste, wszystko takie trudne. Teraz już wiem, że niekoniecznie przyjąłbym nawet takie objawienie. Dowodem na to jest Zachariasz z 1 rozdziału tej samej Ewangelii. Zachariasz, pomimo tego, że anioł przychodzi do niego i mówi mu o tym, co się stanie, mówi mu o tym, jak ma postąpić, nie wierzy w słowa anioła. Myślę, że pasterze mieli w sobie niesamowitą wiarę, otwartość i czujność na Boga. Dlatego potrafili to objawienie przyjąć. Dlatego potrafili pozytywnie odpowiedzieć na słowa, które usłyszeli od anioła. Ale na tym sprawa się nie kończy. Ponieważ objawienie jest dla nas zadaniem. Jest zadaniem dawania świadectwa. Kiedy anioł powiedział pasterzom, że zwiastuje im wielką radość, która stanie się udziałem wszystkich ludzi, to jestem przekonany, że miał na myśli zadanie pasterzom dawania świadectwa temu, co usłyszeli. Ponieważ żyjemy w Kościele i zbawiamy się w Kościele i nic, żaden z darów, który otrzymujemy od Boga, nie jest dany nam tylko dla nas. I rzeczywiście, pasterze udali się do Betlejem, zobaczyli dziecię i opowiadali wszystkim o tym, co usłyszeli od anioła. Natomiast kiedy wrócili do swojego stada, to ewangelista relacjonuje, że wielbili i wychwalali Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli. To jest ostatnia z rzeczy, które obserwuję u pasterzy. Ostatnia z rzeczy, których chcę się od nich uczyć. Uwielbienie Boga. Jest to zarazem owoc wiary, ponieważ jeżeli potrzebuję wiary, żeby doświadczyć Boga, potrzebuję wiary, żeby dawać o Bogu świadectwo, to jednocześnie potrzebuję tak samo dużych zasobów wiary, żeby widzieć, że wszystko, co dobre, co piękne, pochodzi od Boga. Wtedy naturalnym owocem, naturalną konsekwencją tych moich doświadczeń jest to, że ja w tym wszystkim Boga uwielbiam. Na koniec chciałbym życzyć Wam i również sobie takiej wiary, żebyśmy potrafili to Boże objawienie przyjąć, żebyśmy potrafili Boga w naszej codzienności dostrzegać, żebyśmy pamiętali, że z Niego, przez Niego i dla Niego jest wszystko i że we wszystkim On jest uwielbiony.